Fabuła Kronik Myrtany jest wybitna i moim skromnym zdaniem wybija się znacznie poza to, co oferowano nam w oryginalnym Gothicu czy jego kontynuacji. Kroniki od pierwszych chwil gry wrzucają nas z impetem w fabułę i zawiłe intrygi, które mimo iż z początku wydają nam się oczywiste, tak z czasem pchania fabuły do przodu i poznawania kolejnych szczegółów okazuje się, że prawda leży zupełnie gdzie indziej. Wiele z niedokończonych wątków można za pomocą teorii lub domysłów sobie wyjaśnić, tak jak robiliśmy to z teorią odnośnie dalszych losów pozostałych przy życiu Wilczych Synów. Jakiś czas temu też rozmawialiśmy o tym, kim była Ivy oraz o tym, czy jest ona osobą dobrą czy złą. Także zapraszam do tamtego materiału, jeśli jeszcze go nie widziałeś. Dziś natomiast na warsztat nie weźmiemy żadnej teorii. Zamiast tego chciałbym dziś porozmawiać na temat tego, czy wujek głównych bohaterów jest winny sytuacji, z którą musimy borykać się przez całą naszą przygodę. Materiał zaczniemy od przypomnienia sobie pokrótce, jak wyglądała fabuła Kronik pod względem właśnie relacji bohaterów z ich wujkiem. Tak byśmy mieli pełen obraz sytuacji tego, o czym dziś będziemy rozmawiać. Tak więc dwójka naszych bohaterów w ucieczce przed wojną udaje się na podróż statkiem na sąsiednią wyspę. Cel podróży nie jest przypadkowy, ponieważ na Archolos bohaterowie mieli członka rodziny i to właśnie do niego postanowili uciec w nadziei, że udzieli im on azylu. W końcu, po kilku komplikacjach po drodze, udaje im się spotkać z wujkiem, który z lekką konsternacją wita ich w swoich progach. Na miejscu okazuje się, że nasz wujek mieszka w swego rodzaju dzielnicy biedy w wiosce, a jego zawód to typowe łapanie zleceń od okolicznych ludzi. Kurt przynieś to, Kurt załatw tamto, wiecie o co chodzi. Mimo braku stałego miejsca pracy, Kurt cieszył się mniejszym lub większym szacunkiem pośród innych, a jego wszechstronność pozwoliła mu świadczyć usługi dla tak ważnych ludzi jak Volker. Powiedzieliśmy sobie właśnie o jego zajęciu, ale wiadomo jest, iż nie przynosiło ono nie wiadomo jakich zysków, bo przypomnijmy, Kurt mieszka w bardzo biednej dzielnicy. Płynnie przejdźmy teraz do wydarzeń, jakie mają miejsce w grze. Nasz wujek przyjął nas do siebie bez wahania. Co prawda nie zrobił tego bezpośrednio, ugaszczając nas w swojej ekskluzywnej chatce, ale poręczył za nas, tak byśmy mogli pomieszkać przez jakiś czas w karczmie. Podczas gdy my lataliśmy po całej wiosce, wykonując zlecenia dla mieszkańców, by zyskać ich przychylność i zaufanie, tak przy naszym bracie siedział właśnie Kurt, który robił mu herbatę, zmieniał opatrunek, czy po prostu siedział, by Jorn miał z kim porozmawiać. Nawet dla nas starał się znaleźć czas, by zapytać o samopoczucie czy o plany względem naszej przyszłości. Sielanka trwała długo, a Marvin dzięki swojej pracowitości sprawił, iż wielu z jego towarzyszy ze statku znalazło pracę w wiosce, dzięki czemu miejscowi przestali na nich patrzeć jak na darmozjadów. Wszystko było pięknie do czasu felernego wieczoru, podczas którego bracia postanowili ograbić dom wujka z jedynych cennych tam przedmiotów oraz uchlać się do nieprzytomności nad rzeką. Oczywiście nikt nie chciał źle, ale wyszło jak wyszło, czyli na okradnięciu własnego wujka i zażygania mu mieszkania. Cała ta sytuacja przyczyniła się do lawiny nieszczęśliwych wydarzeń, których finałem było zniknięcie Jorna. W tym miejscu się zatrzymamy i przeskoczymy kilkadziesiąt godzin rozgrywki praktycznie pod sam finał. Dokładnie przeskakujemy do rozdziału, w którym znajdujemy naszego martwego wuja w kanałach, bo to właśnie przy jego zwłokach znajdujemy wyrwane z dziennika strony, które opisują prawdziwą twarz naszego wujka. Cały wstęp materiału poświęciłem na przybliżenie relacji braci z ich wujkiem oraz to, jak mniej więcej gracz patrzy na tą całą sytuację. Kartki z dziennika Kurta rujnują nasz światopogląd, bo pokazują sytuację z oczu człowieka, który tylko udawał kogoś dla nas przyjaznego. Pierwsza strona opisuje prawdopodobnie wczesne dni braci na Archolos, gdzie Kurt zirytowany nie oszczędza gorzkich słów, opisując całą sytuację, która go spotkała. Jakby tego było mało, to spotkanie z braćmi porównuje do kary od samego Beliara, co pokazuje, jak bardzo cała ta wizyta była mu nie na rękę. Dalsza część strony mówi o stanie, w jakim był Jorn, a dokładnie o jego majaczeniu przez sen. Kurt, dzięki temu, że siedział przy Jornie cały ten czas, dowiedział się o istnieniu amuletu matki oraz o pierścieniu wodnego kręgu, który należał do samego Jorna. Co w takiej sytuacji robi troskliwy wujek? Ano okrada własnego nieprzytomnego bratanka z jedynej cennej rzeczy, jaką posiadał. W dalszej części notatki możemy wyczytać, jaki szczęśliwy był Kurt, gdy okazało się, że pierścień, który posiadał Jorn, jest z akwamarynem, czyli kamykiem, który tak zaciekle kolekcjonuje lichwiarz. Nie bez powodu na wstępie materiału wspomniałem o sytuacji, w której bracia okradają dom własnego wujka, bo wtedy z perspektywy gracza robimy bardzo złą rzecz. Mianowicie okradamy naszego członka rodziny i jakby tego było mało, podejrzane jest to, że silnie motywuje nas do tego nasz starszy brat. Natomiast teraz, gdy wiemy to wszystko, to nie wydaje ci się to podejrzane? Dlaczego Jorn tak usilnie chciał przetrzepać dom wujka? I dlaczego, gdy my za jego prośbą robiliśmy przegryzkę do wina, to on dalej przeszukiwał mieszkanie, by finalnie spojrzeć nawet do zamkniętej skrzyni? Nie wiem jak tobie, ale mnie to klarownie wygląda na poszukiwanie zagubionego pierścienia. Jorn nie mógł wyjawić bratu prawdziwego celu tej sytuacji, bo przynależność do wodnego kręgu była poufna, nawet dla członków rodziny. Zatem prawdopodobne jest, że Jorn ubrał tą całą sytuację w taki sposób, by wkręcić Marvina w niby wspólne spędzanie czasu, ale tak naprawdę był wyższy cel tego wszystkiego, czyli poszukiwanie pierścienia wodnego kręgu, którego być może pozbawił go właśnie jego wuj. Zresztą wystarczy spojrzeć na tę całą sytuację jeszcze raz. Jorn nagle postanawia przejść się po wiosce. Potem niby mu się zrobiło ciepło i postanawia się schłodzić w rzece płynącej zaraz za domkiem wuja. Wcale nieprzypadkowo przechodzą tyłem, by nie zwracać na siebie uwagi Kurta, który mógłby być wtedy w chatce.
Druga strona z dziennika opowiada właśnie o wydarzeniach po przeszukaniu domu Kurta, gdzie chwali się on dobitym targiem z lichwiarzem. A dokładnie mówiąc, sprzedał on informacje o miejscu pobytu Jorna, myśląc, że lichwiarz chce bezpośrednio z nim dyskutować o cenie pierścienia. W dalszej części możemy przeczytać o panice Kurta względem wydarzeń, których był bezpośrednim prowodyrem. Ciekawa natomiast jest końcówka, ponieważ na końcu strony Kurt napisał: oby nie było za późno. Co mógł mieć na myśli, pisząc te słowa? Czyżby wieloletnia praca dla lichwiarza jako informator pozwoliła mu zrozumieć, na czym polegają radykalne metody Volkera i jego ludzi? Tego nie wiemy. Wiadomo jest tylko to, że to pierwszy raz, gdy Kurt w pełni szczerze postanawia pomóc swojemu bratankowi. Płynnie przechodzimy do trzeciej, a zarazem ostatniej kartki wyrwanej z dziennika Kurta. Możemy w niej przeczytać, że Volker zaoferował Kurtowi dostęp do domu w mieście portowym na czas, nazwijmy to, negocjacji z Jornem. Moim zdaniem lichwiarz zrobił to po to, by mieć ciągle Kurta pod ręką. Cała ta sytuacja z domem to nic innego jak trzymanie wujka członka wodnego kręgu pod kluczem, tak gdy przyjdzie czas, móc się nim zająć. Ten czas nadszedł bardzo szybko. I w ostatnim wpisie Kurt szczęśliwie opisuje sytuację, w której lichwiarz skontaktował się z nim, by poinformować o zakończeniu negocjacji z jego bratankiem. Jednocześnie obiecał mu, że jeszcze dziś spotka się z Jornem i jak już się pewnie domyślacie, obietnicę tę dotrzymał. Zastanawiający jest jednak fakt, że Kurt miał przy sobie te 3 kartki z dziennika. Chciał się ich pozbyć zaraz po rozmowie z lichwiarzem, a może to właśnie ludzie Volkera zabrali dziennik i wyrwali z niego te niewygodne strony. Tego też nie wiemy, zaś wiadomym jest fakt, iż Kurt do ostatnich dni swojego życia wiernie wierzył w dobre intencje lichwiarza. Dobre wytresowanie i hojność zaślepiły go na tyle, że nawet przez chwilę nie podejrzewał, że po prostu czeka na swoją śmierć. I w tym miejscu wypadałoby odpowiedzieć na pytanie, które padło na miniaturze tego materiału. Czy Kurt był zły? Tutaj moglibyśmy się zagłębić w filozoficzne znaczenie tego terminu, ale nie ma sensu mydlić oczu, gdy fakty są jak na wyciągnięcie ręki. Kurt był złodziejem, paserem i informatorem, choć oficjalnie był znany jako rybak. Nie było to dla niego problemem, by okraść własną rodzinę, która w ucieczce przed wojną i śmiercią była gotowa rzucić wszystko i spróbować rozpocząć życie w obcym miejscu, znając tylko jego. Kurt był zły i to nie podlega dyskusji, ponieważ sama kradzież, który się dokonał na, przypomnijmy, nieprzytomnym członku jego rodziny, podchodzi pod skrajne okrucieństwo. Późniejsze działania, których wynikiem była jego chciwość, utwierdzają nas w przekonaniu, że dla pieniędzy zrobił on wszystko. Ktoś w tym miejscu może powiedzieć, że on przecież nie chciał źle. On chciał tylko trochę zarobić. Po prostu nie był w stanie przewidzieć, iż może to doprowadzić do dalszych kłopotów czy utraty życia. I ja jestem w stanie zrozumieć ten argument. Ale w świetle prawa i logicznego myślenia, gdy popchniesz drugą osobę i ona się wywróci, uderzając głową o kamień i straci życie, to mimo iż nie chciałeś źle i nie byłeś świadomy ryzyka tego działania, to mimo wszystko jesteś winny śmierci tej osoby. Kiepskie porównanie, wiem. Ale Kurt, mimo iż nieświadomie, to skazał swojego bratanka na wiele dni cierpienia, które skończyły się jego zgonem. Nie mógł przewidzieć tego, co się stanie, gdy odda Volkerowi pierścień, ale nieświadomość nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny. Tym samym odpowiadając na pytanie z tytułu materiału. Tak, Kurt był zły. Na dodatek był też głupi, bo mimo tak długiej pracy dla Volkera i mając świadomość tego, jak jego ludzie rozwiązują problemy, to mimo to im zaufał, co kosztowało go życie swoje i bratanka. To tyle w dzisiejszym materiale. A ty co sądzisz o Kurcie? Czy też odbierasz go jako osobę złą, czy może jednak jego późniejsze akcje do ciebie przemawiają i postrzegasz go inaczej? Podziel się śmiało swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jak zawsze zachęcam do zostawienia kciuka i śledzenia kanału, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia niebawem.